Mafia w Polsce nie zniknęła. Ona po prostu zmieniła twarz. Dziś to nie są już łysi gangsterzy z Pruszkowa czy Wołomina, których twarze kojarzyliśmy z pierwszych stron gazet w latach 90. Dzisiejsza mafia to świat młodych, wykształconych ludzi, informatyków, finansistów, specjalistów od prawa i logistyki. Przestępcy, którzy nie potrzebują broni, żeby kraść miliony. W tym odcinku pokażę wam, jak wygląda nowa twarz polskiej mafii, jak działają młode gangi i dlaczego są groźniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Cześć, tu kanał Tajemnice na jednym oddechu. Witaj na kanale, gdzie opowiadam prawdziwe historie z polskiego świata przestępczego. Dziś zabieram was do świata młodej mafii. Ludzi, którzy zamiast ulicznych porachunków wybierają cyberataki, wyłudzenia na setki milionów i pranie pieniędzy przez kryptowaluty. To pokolenie, które nie buduje legendy na ulicy, tylko w cyfrowych systemach bankowych i sieci kontaktów międzynarodowych. Zapomnijcie o dawnych bossach, którzy rządzili dzielnicami i strzelali do siebie na środku miasta. Dzisiejsze gangi są ciche, hermetyczne i zadaniowe. Młodzi mafiozi rekrutują się nie z ulicy, ale z uczelni, korporacji, a coraz częściej z zagranicy. Współczesny przestępca to często ktoś, kto zna się na finansach, informatyce, logistyce, a nawet psychologii. Nie zobaczysz ich w dresach na osiedlu. Zamiast tego garnitur, laptop, znajomość języków obcych i sieć kontaktów na LinkedInie. Działają w małych, wyspecjalizowanych grupach. Każdy odpowiada za swoją działkę. Jeden tworzy fałszywe faktury, drugi przelewa pieniądze przez zagraniczne konta, trzeci obsługuje kryptowaluty, czwarty dba o legalne przykrywki. Warszawa, 2024 rok. W jednym z nowoczesnych biurowców grupa młodych ludzi siedzi przy laptopach. Wyglądają jak startupowcy, ale to właśnie tu powstał plan wyłudzenia 38 milionów złotych na fikcyjnych fakturach VAT. Nie ma tu broni, nie ma krwi. Jest za to wiedza, spryt i technologia. Po zakończonej akcji każdy wraca do swojego życia, do pracy, do rodziny. W 2025 roku CBŚP rozbija gang, który przez 2 lata wyłudzał VAT na skalę, jakiej nie powstydziłaby się żadna mafia z zachodu. Wśród zatrzymanych informatyk, finansista, prawnik i 25-letnia specjalistka od logistyki, która wcześniej pracowała w dużej międzynarodowej firmie. To nie wyjątek. W Krakowie rozbito grupę, która włamywała się do systemów bankowych, przejmując konta i kradnąc pieniądze z użyciem wyrafinowanych metod phishingu. Liderem był 28-letni programista, wcześniej pracujący w branży IT. W Poznaniu CBZC zatrzymało ekipę, która prała pieniądze przez kryptowaluty, bitcoiny, Ethereum, Monero. Przestępcy inwestowali w legalne biznesy, restauracje, sklepy internetowe, nawet startupy technologiczne. Nowa mafia korzysta z narzędzi, o których dawni gangsterzy mogli tylko pomarzyć. Kryptowaluty. Pranie pieniędzy przez bitcoina czy Monero jest szybkie, trudne do śledzenia i pozwala na transfer środków przez granicę w kilka sekund. Cyberprzestępczość, ataki phishingowe, przejmowanie kont bankowych, fałszywe sklepy internetowe, wyłudzanie danych – to codzienność. Szyfrowana komunikacja. Gangi korzystają z aplikacji typu Signal, Telegram, WhatsApp z szyfrowaniem end-to-end. Fałszywe dokumenty i tożsamości, nowoczesne drukarki, dostęp do baz danych, znajomość luk w systemach administracyjnych pozwalają na tworzenie wiarygodnych lewych dokumentów. Międzynarodowe powiązania. Polskie grupy współpracują z gangami z Gruzji, Ukrainy, Bałkanów. Migranci są rekrutowani do drobnych kradzieży, włamań, a potem awansują w hierarchii. To nie są już chłopaki z osiedla. To młodzi ludzie, często po studiach,
z doświadczeniem w biznesie, finansach, IT. Często mają legalne firmy, prowadzą normalne życie, a przestępstwa traktują jak projekt obok codziennej pracy. Niektórzy to migranci, Gruzini, Ukraińcy, Bałkańczycy, którzy szybko zdobywają pozycje dzięki kontaktom i mobilności. Współczesny mafiozo nie buduje legendy na ulicy, buduje ją w cyfrowym świecie, gdzie liczy się wiedza, dostęp do informacji i umiejętność ukrycia śladów. Dlaczego są tak skuteczni? Bo nie działają schematycznie. Są zadaniowi, elastyczni, korzystają z najnowszych narzędzi. Nie rzucają się w oczy, nie budują legendy na ulicy. Ich siłą jest dyskrecja, wiedza i międzynarodowe kontakty. Często działają tylko na czas jednego skoku, potem grupa się rozprasza, a ślady zacierają. Współczesna mafia to już nie tylko łysi z Pruszkowa. To świat, gdzie przestępstwo spotyka się z innowacją, a granice między legalnym biznesem a przestępczością są coraz bardziej rozmyte. Nowe twarze mafii to wyzwanie dla policji, państwa i każdego z nas, bo skutki ich działań odczuwamy wszyscy w podatkach, inflacji, cyberzagrożeniach i coraz bardziej wyrafinowanych oszustwach. Jeśli chcesz poznać więcej takich historii, subskrybuj kanał i napisz w komentarzu, co sądzisz o nowej generacji przestępców. Czy twoim zdaniem policja ma szansę ich dogonić? Dzięki za słuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.